Cześć, Michał Niezbecki, firma Soundtrade, dystrybutor polski Midaza, również wsparcie techniczne. Mamy dla Was prawdziwą nowość, prawdziwego killera na rynku w klasie konsolet kompaktowych o tym rozmiarze. Nie znajdziecie konsolety, która ma takie możliwości. Jest również atrakcyjna cenowo, o tym będziemy mówić później, natomiast odstawiliśmy bardzo daleko konkurencję. Przede wszystkim kompaktowy rozmiar, wykończenie karbonowe, pozbyliśmy się wszystkich niepotrzebnych rzeczy. Co jest ważne dla realizatorów dźwięku, którzy podróżują z zespołami, przede wszystkim waga i rozmiar. Dlatego ta konsoleta, która posiada możliwości dużego Midaza HD, niczego jej nie brakuje, z niczego nie została wykastrowana, będzie razem z case'em nie przekraczać wagi 23 kg, czyli spokojnie zabieramy to na samolot. Gdyby komuś oczywiście brakowało faderów, bo rozumiem, że niektórzy lubią nie wszyscy lubią miksowanie w stylu miksowania na tablecie, mamy fader bay. 16 faderów mamy tutaj dostępnych, takie fader bay'e można dołączyć 4, czyli mamy już 64 fadery dostępne jako rozszerzenie do tej kompaktowej konsolety. No jest to wszystko naprawdę leciutkie, na pewno się zmieści w każdy bagażnik, nawet jakiegoś małego Yarisa. Plecy konsolety są identyczne jak w dużym HD, czyli mamy dwie karty rozszerzeń, możemy tam włożyć dowolną kartę rozszerzenia. Może jedyną różnicą są analogowe wejścia, które w tym wydaniu są przełączalne na wejścia AS-owe, czyli jedno wejście może być zarówno analogowe, jak i AS-owe. Myślę, że to będzie hit, mamy już bardzo duże zainteresowanie. Natomiast to, co na mnie osobiście zrobiło bardzo duże wrażenie, to jest Cobalt, to jest ten interfejs. To jest interfejs, jeśli nagrywaliście kiedyś więcej niż 64 ślady w jakiejś sesji wielotrakowej, to wiecie, z jakimi problemami się trzeba borykać. Ten interfejs potrafi nagrać 192 kanały w częstotliwości 96 kg przez kabelek USB-C. Także myślę, że konkurencja naprawdę została daleko w tyle. To jest świetne rozwiązanie. To rozwiązanie również będzie tanie. Na pewno będzie kosztować mniej niż karty Dante do Waszych konsolet. To, co jest ważne, Midas słucha głosów użytkowników, wsłuchuje się w nie i robi update'y tak, żeby spełnić oczekiwania użytkowników. W związku z czym będziemy niedługo mieli firmware w wersji drugiej. Tutaj już ten firmware jest w konsolecie dostępny. Dla użytkowników myślę, że będzie dostępny z końcem lutego, początkiem marca. Co wnosi firmware V2? Przede wszystkim wnosi nam makra. Makra to jest bardzo fajna funkcjonalność. Możemy sobie przypisać dowolne makro, możemy je sobie zedytować, możemy sobie włączyć nagraj nam zmiany, możemy dokonać zmian na mikserze jakichkolwiek, zastopować tą zmianę i wracając do makra możemy ją odpalić i to wszystko nam się wykona. Także tutaj możliwości pozostawiam Waszej wyobraźni. Co jeszcze w zmianach? No w efektach się sporo wydarzyło. Czy w innych konsoletach znajdziecie na przykład szczególnie osoby, które robią broadcast, będą zainteresowane. TC Clarity M na pokładzie. Bardzo fajna rzecz. Wszyscy tego używają. Myślę, że to jest industry standard w tej chwili. Mamy MD4 Finalizer, czyli rzecz do robienia masteringu. Do tej pory trzeba było mieć taki klocek, który się nazywa TCM 6000. Wszystkie studia broadcastowe i wozy telewizyjne będą wiedziały, o czym mówię. Tutaj to mamy w konsolecie zupełnie za darmo. Mamy bramkę transientową, czyli rzecz, która była w serii Pro, o którą wszyscy użytkownicy prosili, bo bardzo fajnie działa, naprawdę. Kto nie próbował, bardzo polecam. Mamy również miksowanie, trudne słowo, binaularne, czyli możemy sobie robić miks dookólny. No myślę, że szczególnie inżynierów, którzy robią monitory, to będzie interesowało. Nowy firmware wprowadza nam również obsługę insertów zewnętrznych.
Tego wcześniej nie było. W tej chwili możemy sobie z tego okna insertów, gdzie patrujemy inserty raka efektowego, dopatrzować również zewnętrzne inserty. Oczywiście, jeśli jest to insert analogowy, no to on jest o czasie. Jeśli to są inserty zewnętrzne typu na przykład wtyczka Wavesa, no to jako producent nie możemy zapewnić pełnej kompensacji czasu, no ale to jest chyba naturalne i zrozumiałe. Poza tym wszystko jest koherentne i o czasie. Mamy, jak wiecie, w raku efektowym oprócz tych 24 slotów, gdzie można zmieścić 96 efektów stereo, mamy dostępny Dynamic Pool. Do tej pory było tutaj 128 dynamicznych equalizerów niezależnych od zasobów raka efektowego. W tej chwili doszły nam jeszcze 32 kompresory pasmowe. Mamy miksowanie reverse flip, które znamy z konsolet Alan Kit, ale również z Winga, prawda, czyli select AUXa i wysyłka kanałów, kanału i wysyłka AUXów. Co jeszcze? Mamy integrację z Elgato Stream Deckiem, czyli możemy sobie podłączyć Stream Decka i z niego sterować konsoletą. Było dużo pytań, jest to integracja natywna, nie wymaga komputera pomiędzy, czyli wszystko się dzieje w bezpośrednim połączeniu. To, co jest ważne jeszcze, to integracja z Reaperem przez OSC, czyli będziemy mieli z konsolety dostępny transport i obsługę Reapera. Czyli jak weźmiemy sobie Kobalta i połączymy z Reaperem, no to nam robi świetne narzędzie do nagrywania wielośladowego. No i rzecz najważniejsza, również z datą premiery nowego firmware'u zmieni się nieco chmura internetowa dla użytkowników. Do tej pory trzeba było wypełnić dość niewygodny formularz, żeby uzyskać wsparcie techniczne. W tej chwili wszyscy użytkownicy Midasa ze swojego konta w chmurze będą mogli bezpośrednio uzyskać tą pomoc techniczną. Będzie to pomoc techniczna dedykowana tylko dla tej marki. Będzie to zapytania trafiały do odpowiednich ludzi, którzy zajmują się tylko tym produktem. Także, tak jak mówiłem na początku, Midas słucha swoich użytkowników. Myślę, że warto poczekać, nieprzekonani na pewno się przekonają.